W cyklu Co robią geografowie, organizowanym przez Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, rozmawiamy z geografami i geografkami o tym, czym zajmują się na co dzień. Dzisiaj gościem jest Katarzyna Szczęsna, absolwentka gospodarki przestrzennej i geografii na Uniwersytecie Warszawskim, a teraz specjalistka w niemieckiej firmie ERM, która zajmuje się wykorzystaniem systemów informacji geograficznej na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko. Kasia jest z nami zdalnie. Dzięki, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Cześć i dziękuję za zaproszenie. No, zanim przejdziemy do tego, czym się zajmujesz na co dzień w firmie, nie mogę nie zapytać Cię o to, jak to się stało, że zajęłaś się geografią, że zostałaś geografką. Tak, to jest ciekawa historia, którą chętnie opowiadam, bo moja rodzina ma geograficzne korzenie. Pradziadek był geodetą, dziadkowie geografami, rodzice geologami. Ja się tak długo wzbraniałam przed tą geografią, ale jak przyszło do wyboru studiów i dostałam taką książkę z wykazem wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim, tak ją sobie przeglądałam, żeby koniecznie znaleźć coś, co nie jest geografią, i wpadłam na gospodarkę przestrzenną, która była wystarczająco blisko, ale wystarczająco daleko od geografii. Ale na Wydziale Geografii. Na Wydziale Geografii, dokładnie. No a na gospodarce przestrzennej zainteresowało mnie GIS i teledetekcja, które później kontynuowałam już na geografii w ramach studiów magisterskich, więc nie da się uciec. Mhm. No właśnie, teraz można powiedzieć, że ciągle pracujesz w zawodzie, w biznesie, który oczywiście wykorzystuje wiedzę geograficzną, technologię, która też jest wykorzystywana przez geografów na potrzeby oceny oddziaływań na środowisko. Opowiedz, co to znaczy w praktyce. Zgadza się. Więc moja firma generalnie zajmuje się szeroko rozumianym konsultingiem środowiskowym, więc od ocen oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i higieny pracy, także tematy związane z ESG. Społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dokładnie. Ale dział, dla którego ja pracuję, to są decyzje środowiskowe i oceny oddziaływania na środowisko. Najprościej mówiąc, każda inwestycja, którą chcemy zrealizować, ma jakiś tam stopień oddziaływania na środowisko i wymaga różnych pozwoleń. My pracujemy najczęściej na projektach, które dotyczą linii energetycznych, więc jeżeli chcesz wybudować taką linię energetyczną albo jest już jakaś linia energetyczna, która istnieje i musi zostać wyremontowana, muszą zostać te kable wymienione, no to wpływ tego przedsięwzięcia na środowisko musi zostać też zbadany. No i żeby dostać wymagane pozwolenia, czy pozwolenie na budowę, czy na przebudowę, czy na zmiany jakieś w projekcie, no to trzeba wszystko sprawdzić, jak to pod kątem środowiskowym będzie grało. No właśnie, ale co to znaczy wszystko sprawdzić? To znaczy, rozumiem, że musicie wyjść w teren, przejrzeć mapy, ale jak to wygląda w praktyce? To jest bardzo, bardzo dużo czynników, które trzeba sprawdzić. I tutaj wydaje mi się, że bez GIS-u to nie da rady. No bo załóżmy, że masz jakąś inwestycję, w tym przypadku powiedzmy może nie linię energetyczną, ale farmę wiatrową i masz założenie, chciałbym tę farmę wiatrową wybudować gdzieś w okolicy Kielc. Taki przykład. No to musisz sprawdzić, czy nie ma w okolicy jakichś obszarów ochrony przyrody, Natura 2000, może są jakieś siedliska gatunków chronionych, które akurat tam sobie upodobały ten teren. Taka farma wiatrowa musi być oczywiście oddalona odpowiednio od zabudowań, w których mieszkają ludzie, tam chyba 700 metrów minimalnie, jeżeli się dobrze orientuję, w Polsce jest wymagane. No i teraz możesz sobie wziąć różne raporty i to przeczytać i masz opis obszaru Natura 2000 i wiesz, że on jest 20 kilometrów na zachód od Kielc, ale nie wiesz dokładnie gdzie i jaki jest jego przebieg, jaka jest jego geometria, kształt. No i tutaj wchodzimy my z GIS-em, ponieważ możemy te dane, geodane
pobrać z różnych źródeł, czy to od samorządów, czy z NGO-sów i nałożyć na siebie, dzięki czemu w bardzo łatwy sposób widzimy, które obszary są jakby no-go, w których obszarach nic nie możemy wybudować, w których obszarach jest jeszcze trochę miejsca dla nas, w którym obszarze możemy się poruszać i mamy to w bardzo łatwy, wizualny sposób wyjaśnione. Oczywiście trzeba te wszystkie raporty i informacje przeczytać, ale jak już się raz przeczyta, to już potem, można powiedzieć, nie trzeba do tego wracać, bo wszystko znajduje się w jednym miejscu, na jednej mapie, która, jak rozumiem, ma wiele warstw. Dokładnie. I możemy te warstwy, tym warstwom możemy też nadać jakąś wagę, powiedzmy, i jeżeli zależy nam na tym, żeby obszary chronionej natury miały wyższą wagę niż obszary, powiedzmy, jakieś tam inne rezerwaty przyrody, no to możemy pracować z tymi wagami i w GIS-ie automatycznie też taką mapę ryzyka albo mapę wrażliwości wyeksportować czy przygotować i dostajemy taką ładną mapę z kolorami zielony, żółty, czerwony i widzimy, ok, w czerwonym absolutnie nic nie możemy działać, natomiast na zielonych albo żółtych obszarach można się starać o jakieś tam specjalne pozwolenie albo nie ma w ogóle żadnych przeszkód do realizacji takiej inwestycji. No właśnie, a kto jest odbiorcą waszej pracy, tego co wy produkujecie? To są inwestorzy, ci, którzy chcą budować właśnie infrastrukturę? W naszym przypadku wszystkie dokumenty lądują na końcu w Urzędzie Środowiskowym albo w Federalnej Agencji Energetyki. Natomiast naszymi bezpośrednimi klientami są firmy, które te sieci energetyczne planują i budują. Natomiast jak to w różnych firmach bywa, oni nie mają specjalistów od wszystkiego. My jesteśmy firmą, która się specjalizuje właśnie w ochronie środowiska, dlatego my pomagamy im przygotować wszystkie te dokumenty, które oni później muszą złożyć w odpowiednim urzędzie. W Niemczech teraz buduje się dużo linii energetycznych. Tak, bardzo dużo. Tutaj warto wspomnieć o Energiewende, czyli o tej rewolucji energetycznej. Jest bardzo bardzo stawia się na rozwój zielonej energii odnawialnej, na Morzu Północnym czy na Bałtyku, farmy wiatrowe oczywiście, ale też fotowoltaika. No i oczywiście ta energia musi być w jakiś sposób transportowana z północy, z morza w głąb kraju, na południe do Bawarii. Dlatego jest to bardzo, bardzo ważny temat, bardzo dużo pracy generuje dla nas. Tak? A powiedz, pewnie jakby część tych procedur, o których mówimy, uzyskiwania zgód środowiskowych jest wspólna dla różnych państw Unii Europejskiej, ale czy jest jakaś taka specyfika jakby właśnie, która wynika z tego, że pracujesz głównie w Niemczech, jakby związana z tym, jak dużo tych dokumentów jest, albo jak są dobrej jakości, jak wiele ich trzeba przejrzeć? Czy tu jest jakaś taka specyfika kraju? Zdecydowanie. Po pierwsze, trzeba wyjść od tego, czy nasza inwestycja, nasz projekt jest na szczeblu całego kraju, czy na szczeblu lokalnym, ponieważ są takie linie energetyczne, które przechodzą przez kilka Bundeslandów, no i wiadomo, że wtedy to, co trzeba sprawdzić, czy integracja tych danych przebiega troszeczkę inaczej, niż jeżeli mamy do czynienia tylko z jednym samorządem. Więc to na pewno. Co do jakości danych, na przykład tutaj mogę powiedzieć, że ona jest bardzo różna, bo niektóre dane są zbierane na szczeblu centralnym, niektóre dane są gromadzone na szczeblu odpowiadającym naszym powiatom albo gminom. No i jakość tych danych, czy też w ogóle które dane są gromadzone, jest bardzo różna. Tutaj na przykład mogę też podać przykład, że jak chodzi o chronione biotopy, roślinność, to każdy z Bundeslandów ma własny klucz do kartowania tychże biotopów. I na granicy się nie zgadza.
Po pierwsze, może się nie zgadzać na granicy, ale tutaj to raczej inne dane, ale ten sam kompleks roślinności może się inaczej nazywać w różnych Bundeslandach i mieć różną wartość taką punktową, która jest później przeliczana na kompensacje, na pieniądze, które trzeba zapłacić za to, że ten biotop będzie na przykład zniszczony, czy musi być przeniesiony w inne miejsce. Ale to o granicach to też jest dobry przykład. Często na przykład granice administracyjne pomiędzy dwoma landami się nie zgrywają i mamy tam jakieś dziury albo coś nam się nakłada i trzeba to później czyścić i kombinować, która granica jest właściwą granicą. Czyli generalnie dane są zdigitalizowane, ale ta jakość tego materiału jest różna i rozumiem, że to też jest wasza odpowiedzialność, żeby doprowadzić do tego, żeby to harmonijnie dało się złożyć w jedną całość. Tak, przy czym danych ze źródeł państwowych nie zmieniamy, nie edytujemy, więc musimy po prostu się wtedy skontaktować i stwierdzić, OK, używamy tych danych albo tych innych. No i oczywiście to, jakie dane są gromadzone i jakie dane dostajemy, no nie mamy wpływu na jakość tych danych. Tutaj też taki ciekawy przykład, mieliśmy kiedyś projekt, w którym potrzebne nam były pomniki przyrody, zdaje się, i dostaliśmy je w formie punktów, ale ich współrzędne geograficzne nie miały 2 ostatnich cyfr ze względów ochrony danych. No i teraz jak się zna troszeczkę na współrzędnych geograficznych, no to te 2 cyfry to jest dokładność rzędu 100 metrów. Czyli to było określenie gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, dokładnie. No i jest pytanie, jak mamy z tym działać. Często kończy się na tym, że musimy z urzędami czy to porozmawiać przez telefon, dopytać, uzgodnić to z klientem, jak ważne są te dane, no to nie zawsze zależy od klienta, no ale jakoś z tym trzeba sobie radzić, tak. Jak opowiadasz o tym wszystkim, to można wyrobić sobie takie poczucie, że to jest głównie praca przed ekranem komputera i że to jest głównie składanie danych, które zebrali inni albo które są w rejestrach. Ale czy jest też tak, że w twojej pracy, czy ty, czy ludzie, którzy są z tobą razem w zespole, wychodzicie w teren? Tak, zdarza się. Nie jest to większość naszej pracy, tak jak powiedziałeś, większość czasu spędzamy przed ekranem komputera, ale to się zdarza. Często pomagamy, czy to przy właśnie kartowaniu, jak trzeba gdzieś wyjść w teren, to mamy narzędzia do tego i przygotowujemy to wszystko, żeby na tablecie można było łatwo pozaznaczać różne rzeczy. Pracujemy też czasem z ankietami, bo mieliśmy takie przypadki, że ankieta była zbierana na papierze i wiadomo, każdy odpowiada troszeczkę inaczej, a my mamy narzędzia do tego, żeby przygotować taką ankietę w spójny sposób, gdzie odpowiedzi będą takie same i później przy analizie tej ankiety dostajesz czyste, ładne, uporządkowane dane, a nie Warszawa napisane na 3 różne sposoby. Chociaż w słowie Warszawa nie można zrobić tylu błędów, ale taki przykład. Natomiast praca przed komputerem to jest większość czasu, ale to są też zalety tego, ponieważ w biznesie wiadomo, czas to pieniądz i niektóre rzeczy łatwiej i szybciej jest zrobić zdalnie. Tutaj mogę też podać taki przykład. Mieliśmy jeden z projektów w Azji w czasie pandemii, gdzie wyjazd do tego kraju nie był możliwy z wiadomych powodów. Natomiast my musieliśmy w jakiś sposób określić, jak wygląda nasz teren badawczy, czy mieszkają tam ludzie, ile osób może być dotkniętych przez nasz projekt. No i tutaj dzięki GIS-owi, dzięki Teledetective w zasadzie mogliśmy ten projekt doprowadzić do końca, zrobić tak na podstawie zdjęć lotniczych, które zamówiliśmy, udało nam się zrobić klasyfikację pokrycia terenu, a dzięki takim nowym narzędziom, bo AI wchodzi teraz wszędzie i również w GIS-ie się pojawia coraz częściej, jest takie narzędzie, które automatycznie wyszukuje budynki na zdjęciach satelitarnych czy na zdjęciach lotniczych i dzięki temu byliśmy w stanie określić mniej więcej, jak duża populacja
może ucierpieć z powodu projektu. Mhm. O sztuczną inteligencję to miałem i tak jeszcze zapytać i to zrobię, ale najpierw chciałem jeszcze Cię spytać o wykorzystanie tych materiałów teledetekcyjnych, tak? Znaczy materiałów, które powstają głównie ze zdjęć satelitarnych czy lotniczych. Czy to jest w zasadzie w tej chwili równoważne, czy to z powodzeniem zastępuje bycie w terenie, tak jak właśnie w tym przykładzie, który podałaś, czy jednak są takie rodzaje danych, które trzeba pozyskać będąc na miejscu? To na pewno znacznie ułatwia, ale wydaje mi się, że w 100% nie zastąpi takiej weryfikacji na miejscu. Ja pracuję akurat teraz na projekcie, gdzie mamy właśnie roślinność na obszarze powiedzmy tam 10 km², musieliśmy to skartować, no ale ponieważ jest już trochę późno i pora roku nie sprzyja kartowaniu roślinności, no bo wiele roślin już po prostu jest po okresie wegetacyjnym, udało nam się zrobić taki wstępny szkielet, natomiast i wiemy, gdzie są na przykład pola uprawne, wiemy, gdzie są budynki mieszkalne, czy zabudowa po prostu, natomiast niektóre z tych pól uprawnych, czy łąk, czy jakieś takie obszary, gdzie mamy strumyk i roślinność wokół tego strumyka, muszą być oczywiście zweryfikowane w terenie, no bo na zdjęciu nie jestem w stanie powiedzieć, która roślina to dokładnie jest. Mhm. Jak tak opowiadasz o tym, co badacie przy okazji przygotowywania tych raportów, to wygląda na bardzo szeroki zestaw dziedzin, które musicie wziąć pod uwagę. Czy to jest też tak, że pracujecie w zespołach, w których są specjaliści od różnych kwestii? Tak, zdecydowanie. Na taki projekt składa się bardzo dużo tematów, zaczynając od wód powierzchniowych, wody gruntowe, gleby, ochrona gatunków, roślin i zwierząt, wpływ na życie i funkcjonowanie człowieka. Także tutaj mamy cały zespół ekspertów, którzy muszą ze sobą współpracować. I jak się udaje znaleźć wspólny język? Bo rozumiem, że każdy z Was ma, powiedzmy, no właśnie swój konik, swoją specjalność i często trudno jest ponad to wyjść. Jak to się udaje? Bywa ciężko, ale dajemy radę. Muszę przyznać, że mam bardzo, bardzo fajnych kolegów i tutaj pod kątem takim osobistych układów jest wszystko super i to daje radę naprawdę, bo jednak wszyscy jesteśmy gdzieś tam przyrodnikami, geografami, więc to nas łączy na pewno. No i tutaj warto też dodać, że dzięki GIS-owi, dzięki ArcGIS Online przede wszystkim, bo w tym pracujemy, jest też możliwe udostępnianie właśnie danych kolegom, którzy nie znają się na GIS-ie i dla których GIS jest kompletną nowością. Dzięki czemu ja, znając się na tym, przygotowuję dla nich taką małą interaktywną mapę z wszystkimi danymi, które akurat dla tej osoby są potrzebne, dzięki czemu oni nie tracą czasu szukając i zestawiając tego wszystkiego i mogą sobie w dowolnym momencie zajrzeć, zerknąć, tutaj tu był ten pomnik przyrody, albo tutaj jest coś, na co trzeba uważać. Więc to jest też ogromna zaleta GIS-u, że daje też narzędzia udostępniania tej informacji na zewnątrz dla osób, które nie są ekspertami w tym temacie. Mhm. Mówiliśmy już trochę o tym, że Twoja praca ma charakter komercyjny, to znaczy to są ekspertyzy, które są zamawiane przez inwestorów po to, żeby oni mogli uzyskać pozwolenia, czy po prostu doprowadzić do jakiejś inwestycji, ale czy masz poczucie, że to, nad czym pracujesz, rzeczywiście też jakoś porządkuje przestrzeń, w której żyjemy, czy ogranicza ten chaos przestrzenny? Czy ta Twoja praca ma przełożenie na to, że otoczenie wokół jest po prostu lepiej zagospodarowane, czyli taką wartość, która nie daje się jednoznacznie przeliczyć na pieniądze? Myślę, że na pewno, zwłaszcza jeżeli mówimy teraz o zmianach klimatu, no to każdy metr kwadratowy lasu, który możemy oszczędzić, no jest na wagę złota, tak? To brzmi górnolotnie, ale wcale tak nie jest i dzięki temu, że na przykład jak wspominałam o tym projekcie w Azji, gdzie mieliśmy jakąś tam społeczność lokalną dotkniętą przez projekt, to możemy realnie w jakiś sposób wpłynąć na życie tych ludzi i na to, że na przykład nie będą przesiedleni.
że znajdziemy lepszą lokalizację dla naszego projektu, albo że ze względu na promieniowanie elektromagnetyczne linia energetyczna będzie przesunięta trochę dalej, dzięki czemu ludzie nie będą słyszeli jej na przykład, no bo nie wiem, czy wiecie, jak jest mokro i zimno, to słychać takie trzaski wzdłuż linii energetycznych, one mogą być denerwujące dla niektórych osób, więc to są takie drobne rzeczy może, pozornie, ale myślę, że rzeczywiście wpływamy na tą ochronę przyrody, na życie ludzi i tak, myślę, że to zmienia sporo. A masz poczucie, że rzeczywiście bierze się pod uwagę coraz bardziej te aspekty związane z tym, jak poszczególne inwestycje oddziałują na ludzi, na lokalne społeczności, właśnie nawet w tak drobnych kwestiach, jak te dźwięki wydawane przez linie energetyczne wtedy, kiedy jest mróz, powiedzmy? Zdecydowanie, ale tutaj trzeba szczerze przyznać, że dużo z tych spraw jest uregulowana prawnie, więc... Ale rozumiem też, że im więcej jest reguł prawnych, które coś tam ograniczają, czy wymagają jakiejś odległości, tym więcej też roboty dla was jakby przy przygotowywaniu tych raportów, tak? Bo to oznacza, że musicie sprawdzić jeszcze więcej czynników. To prawda, ale efekt, jaki dzięki temu uzyskujemy, no jest zdecydowanie pozytywny, więc ja osobiście uważam, że warto i dobrze jest to regulować i może nie zawsze im więcej, tym lepiej, bo to się też przeciąga wtedy w czasie i jeżeli chcesz zrealizować jakiś projekt, no to wiadomo, że chcesz go zrealizować w miarę szybko. Natomiast jestem zdania, że takie uregulowanie i dawanie takich dobrze określonych ram, w których się poruszamy, działa na pewno na korzyść. No właśnie, już zaczęliśmy wątek sztucznej inteligencji i tego, jak ona trochę jakby modyfikuje, zmienia pracę. Chciałem spytać się, czy ty już to widzisz w swoich projektach, że ta pomoc ze strony właśnie sztucznej inteligencji, czy wyzwania, które się z tym wiążą, przychodzą również do tych ocen oddziaływania na środowisko, czy tych dokumentów, nad którymi pracujecie? Zdecydowanie. Ze strony GIS-owej to, o czym już wspominałam, pojawia się coraz więcej narzędzi, które bazują na sztucznej inteligencji, czy też na nauczaniu maszynowym. Takie jak właśnie to, co mówiłam, automatyczne wykrywanie budynków, czy samochodów, czy pól, czy różnych... Widziałam taki, tu chyba Esri ma takie narzędzie, które wykrywa słonie na zdjęciach lotniczych, także może nie do końca przydatne w naszych szerokościach geograficznych, ale ciekawe zdecydowanie. Natomiast takie narzędzia jak ChatGPT i tak dalej, one również mogą być pomocne, ponieważ łatwiej jest niektóre informacje ująć bardziej spójnie, może wyciągnąć jakieś takie najważniejsze informacje. Jasne, nie powinno się na tym kompletnie polegać i my też mamy jakieś tam ograniczenia związane z ochroną danych naszych firmowych. Mi osobiście pomaga to czasem w programowaniu, ponieważ nie jestem w tym najlepsza, ale wiem, jaki problem mam, wiem, jak chcę go rozwiązać i dzięki czemu jestem w stanie przy pomocy takich narzędzi napisać skrypt, który działa dokładnie tak, jak chcę, więc to jest jakieś tam ułatwienie. Wydaje mi się jednak, że nie powinniśmy tak ślepo polegać na tych narzędziach, tylko też wiedzieć, w jakim celu ich używamy i jak ich używać mądrze i świadomie. Czyli ciągle jakby też w twojej branży widać miejsce dla specjalistów, którzy raczej traktują AI jako narzędzie. Jasne. Myślę, że długo to jeszcze nie zastąpi człowieka w naszej branży. No tak. Jest dobrą pomocą, ale myślę, że całkowicie to nie. Powiedz mi, czy masz jakieś porównanie dotyczące tego, jak ta branża się rozwija w Niemczech i tego jak rozwija się w Polsce? Czy te kwestie właśnie związane z przygotowywaniem takich raportów środowiskowych, to jest coś, co będzie się rozwijało, czy jakby już można powiedzieć jest stabilnym sektorem?
Myślę, że będzie się rozwijało wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, ponieważ nawet dla takich farm fotowoltaicznych, nie takich, co sobie na dachu postawisz, tylko takich Dużych. większych, które rzeczywiście dużo tej energii produkują, będzie to potrzebne i ten rynek już się rozwija i obserwujemy to. Wiem, że w Polsce jest teraz coraz więcej projektów farm wiatrowych na Bałtyku i tam to jest bardzo też ciekawe, bo nie bierzesz pod uwagę roślinności, tylko bierzesz pod uwagę wszystkie żyjątka, które w morzu mogą się znajdować, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy temat. Na pewno myślę, że wyzwania, jakie mamy teraz związane ze zmianami klimatu i tym, że musimy się do tego dostosować, będą miały ogromny wpływ na to, w jaki sposób będą wszystkie inne inwestycje planowane, w jaki sposób miasta będą planowane i tam też taka ocena, może nie ocena oddziaływania, ale branie tych czynników środowiskowych pod uwagę zdecydowanie będzie zyskiwało na wadze. Czyli mówiąc w dużym skrócie, możesz się nie obawiać o to, czy będą kolejne projekty, czy będzie praca dla Ciebie, Twoich koleżanek i kolegów. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za przybliżenie tego, czym się zajmujesz na co dzień. Powodzenia i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dziękuję za rozmowę i też pozdrawiam.